Witam serdecznie. Chciałbym zaprosić wszystkich na pierwszy odcinek z małego cyklu dotyczącego gupików Wendlera. W każdym filmie będę pokazywać jakąś ciekawą formę tych ryb. Zaczniemy sobie od formy dzikiej, pochodzącej z laguny Kampoma. Dokładniej nazywają się one Kampoma 42 i ten numer oznacza numer formy pochodzący z tej laguny. Laguna Kampoma to miejsce na karaibskim wybrzeżu Wenezueli. Dość płytki zbiornik, rozległy. Zobaczcie go sobie. Jak widzieliście, dość bujna roślinność jest na brzegach tej laguny. Ma też ciekawy skład ta woda, no ponieważ GH wynosi, czyli twardość ogólna wynosi 9, KH jest koło 7, no i pH wynosi od 8,5 do 9,2. Dlatego tutaj w tym zbiorniku stabilizuję sobie wodę buforem na poziomie 8,5 pH. Za chwilkę pokażę Wam preparaty, których używam do budowania wody obecnie. Jeżeli chodzi o hodowlę tych gupików, należy zwrócić uwagę, ponieważ one jednak w naturze mają wodę o temperaturze od 24 do 30 stopni. W związku z czym w akwarium raczej nieogrzewanym nie za dobrze się czują. Ta temperatura musi mieć te minimum 24 stopnie. Naprawdę fajna forma gupików Wendlera. Od wielu tych dzikich form, kurczę, gdzie wy jesteście. Dam może im karmę, bo nie będą tak gonić za samicami. Momento. Teraz można się lepiej przyjrzeć rybom. W odróżnieniu od większości form gupików Wendlera, te tutaj mają w miarę kolorowy ten ogonek. Dość podobne są ze względu na ten pasek do gupików Santa Maria Bleeding Heart. Być może one były jakby pierwowzorem tych gupików. O nich powiemy sobie może w przyszłym tygodniu, o Santa Maria Bleeding Heart. Tak jak wszystkie gupiki, karmimy intensywnie pokarmem zwierzęcym. Gupik potrzebuje dużej ilości białka. Na duże te ryby zjadają moskity i różne larwy owadów wodnych. Przede wszystkim znane są ze zjadania właśnie moskitów, czyli komarów. I w ten sposób zostały rozwleczone po całym świecie, celowo i niecelowo. Jak wiecie, gupik to dość odporna ryba. Może żyć w prawie każdych warunkach, ale te rzadsze formy raczej są dość takie wymagające bardziej, powiedziałbym. Zaraz pokażę Wam tutaj parametry, jakie ja mam w akwarium. Momento. W ppm-ach to jest prawie 600. Zazwyczaj gupiki trzymam w wodzie od 400, 500 do 800 ppm, a w mikro Siemensach to będzie 1126. Jak widzicie, temperatura jest 26,6 stopnia. Ryby mają idealne warunki. pH jest 8,5, tak jak wspomniałem.
Sprawdzałem to pH-metrem, niestety zostawiłem go włączonego i dziś jest rozładowany. A niestety nie mam odpowiednich baterii. Muszę pojechać po prostu kupić. Także przepraszam, teraz Wam pH-metru nie pokażę, następnym razem pokażę pH-metr. Co miałem powiedzieć? No te głupiki są takie, że tak powiem, troszkę dupowate. Znaczy w tym sensie, że miałem je wcześniej z limkami, nigrofasciata. No i pomimo tego, że wydawało mi się, że głupik wszędzie da rady, no to nie jest w stanie wygrać z narybkiem tamtej limki. Ryby dość dobrze mi się rozmnażają, nie mogę narzekać. No błędem było danie ich do limek, ale myślałem, że bez problemu będą się tam rozmnażać. Widać trochę po tych rybach, że są hodowane w Sobnie. Mam dwa takie samce bodajże z lekko podgiętym kręgosłupem. No szkoda, ale no, zdobycie tej formy naprawdę jest bardzo trudne. W ogóle zdobycie jakiejkolwiek dzikiej formy jest no, dość trudne. Ja obecnie mam 3 takie formy. Mam jeszcze Kompomę 31, to też sobie zobaczymy w przyszłym odcinku, którymś. Jak każde głupiki no, wymagają miejsca do pływania, miejsca, gdzie mogą się schronić. Raczej polecam intensywniejsze, trochę bardziej jasne oświetlenie. Głupiki w ciemnym akwarium nie czują się za dobrze. Naprawdę świetnie są ubarwione te Kompoma 42. Ryby zostały odkryte w latach 30. Kurczę. Później jakby zapomniano o nich i renesans przeżyły w 70 latach, kiedy zostały ponownie odkryte przez Johna Endlera. Obecnie no, jedna z takich fajniejszych, topowych form dzikich głupików. Trudna do zdobycia, także mam nadzieję, że uda mi się je namnożyć w większych ilościach. Podłoże no to typowe do żyworódek, raczej żwirek z dodatkiem kawałków wapienia, żeby się nam rozpuszczał ładnie w wodzie i no to pH cały czas nam się trzymało na tym 8,5. Mam nadzieję, że ten bufer będzie trzymał. Pokażę Wam teraz preparaty, jakie zazwyczaj stosuję w hodowli ryb żyworodnych. Podstawowym, którym stosowałem do tej pory, no trzeba cofnąć. Podstawowym preparatem, który stosowałem do tej pory, to był Guppy Fit i po prostu dodaję tego Guppy Fitu jedną taką miarkę i na powiedzmy 5 litrów wody. To ciężko było mi teraz powiedzieć. No, ja to robię przy pomocy mojego TDS-a. Zatwardzam wodę przy pomocy właśnie tego Guppy Fitu, czy też innych soli. Na przykład można użyć także soli dla krewetek Sulawesi. Tutaj podnosimy GH i KH. Można używać też sobie ekstra boostera do KH. No i pH można też właśnie stabilizować sobie na 8,5. To wskazane dla wielu ryb żyworodnych. No i oczywiście sól kuchenna. Tak więc tutaj jest prawie 600. No i wodę podbijam więcej do 400 przy pomocy właśnie tego Guppy Fitu. Ewentualnie próbuję teraz z tymi solami dla krewetek Sulawesi. No i resztę dobijam przy pomocy soli. To jest zazwyczaj około grama na litr wody, czasem mniej, zależy też od ryb oczywiście. Przy limkach, molinezjach i mieczykach stosuję większy dodatek soli.
przy gupikach troszkę mniejszy. To też zależy jeszcze jakie gupiki, bo mam jeden gatunek gupików bagiennych, Micropoecilla parae, i one wymagają raczej bardziej słonej wody. No ale tak jak mówię, to zależy też od naszych ryb. Ta laguna, w której występuje akurat ta forma gupików, jest dość blisko morza, więc dodatek soli jest skazany dla nich. No ja tutaj daję około grama soli na litr. No jak widać, ryby dość dobrze wyglądają, dobrze są wybarwione. No roślinom to niespecjalnie się podoba. Co prawda jeżeli chodzi o bucephalendrę i o anubiasa, to im nie przeszkadza twarda, zasadowa woda. Natomiast takie rośliny jak Lagenandra no, mogą dość kiepsko reagować. No i ta kiepsko zareagowała z rzuceniem liści po zmianie warunków. Cóż mogę jeszcze Wam powiedzieć o tych rybach? No to chyba wszystko. Te filmiki z tej serii będą raczej tak około 10 minut miały. Z tego względu, że no, ciężko w kółko gadać to samo. Natomiast parametry, w których trzymam swoje ryby, są dość podobne. No tutaj, kiedy ustabilizowałem to pH, to pojawiło mi się sporo młodych. A jeszcze jedna rzecz. Początkowo one polują na swoje młode, więc jeżeli chcecie mieć od razu więcej ryb, to lepiej jest odłowić samice kotne. Być może to tylko u mnie tak się zdarzyło, że no, pierwszy ten rzut młodych to praktycznie wyżarły mi wszystkie, ale obecnie już młodych ryb coraz więcej się pojawia. No, to tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o karmienie, no to ja tutaj stosuję mrożoną rozwielitkę, mrożonego oczlika oraz mrożoną artemię. No a z żywego planktonu podaję rozwielitkę żywą. Jeżeli chodzi o suchą karmę, no to daję coś takiego. Arca Vitaflake, ale to jest no, podobny pokarm do tego, który wcześniej stosowałem z Micro Live'a. No i oprócz tego dodaję jeszcze no i dodaję jeszcze coś takiego jako stymulację. To pokarm zawierający dużą ilość zooplanktonu i insektów. No cóż, to chyba wszystko. W kolejnym odcinku chciałbym pokazać moje gupiki El Tigre. Te gupiki trzymam akurat w twardszej wodzie. Chyba najtwardszej, jaką mam obecnie w fish roomie. Ale tego dowiecie się w kolejnym odcinku już za tydzień. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Cześć!